Stopni w dół teraz będzie. Włączyło wszystko? O. Tak. Stworzyło się jeszcze przed wakacje i największy cel ruszyliśmy. Na razie takim wąskim korytarzem podstemplowane to jest, nie wiem, 65 metrów dopiero zeszliśmy. Jeszcze 400 stopni w dół będzie. Są mamy szyby, które wprowadzają i szyby, które wyprowadzają powietrze na powierzchnię. Ten szyb jest szybem wprowadzającym. Także chodźmy i Ale widać po twoich włosach, jak ciągle mikrofonu nie wziąłem. Jak zwykle. Ze względu na to, że podczas jazdy ten wózek wydaje dźwięk takiego szczekania pociek albo skłamania psa, bo niego zwyczajnie kojarzy się z psami, dlatego tak je nazwano. Nie wiem jak według Państwa, ale... Nie wolno dotykać samemu, nie? No nie. Nawet głową. Nie takie lekkie. W końcu się zgubiłam. Muszą widzowie usłyszeć, nie wiem, że to skomlało jak pies? Nie sądzę. Co to jest ci? Dawajcie, bo mamy drzwi. Pan też mógłby tak nie pędzić, bo my pana słyszymy, a nie panią. Tak, no raczej my nikogo nie dogoniliśmy, a pan nas goni cały czas. Dokładnie i tak będzie cały czas proszę się przyzwyczaić. O, i można iść wolniej? Można. Jej ojciec, król Bela, nalegał na tradycyjny posag. Jednak Kinga prosiła ojca o kilku górników solnych. Z ich pomocą chciała odnaleźć w Polsce sól. Niewiele myśląc, Bela sprezentował Kindze całą kopalnię. W drodze do Krakowa królewna odwiedziła ją. Podeszła do szybu i ku zdumieniu wszystkich wrzuciła do niego swój zaręczynowy pierścionek. Kiedy tylko przybyła do nowego kraju, rozkazała swoim górnikom rozpocząć poszukiwania soli. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Tuż koło Krakowa górnicy odkryli nieprzebrane złoże soli, które na długie stulecia zapewniły Polsce dobrobyt. Takie poszukiwania dawno często dochodziło do pożarów. Najdłuższy pożar w kopalni trwał aż 8 miesięcy. Więc jak się Państwo domyślają, praca była naprawdę bardzo niebezpieczna i odpowiedzialna. A dwie pojedyncze drewniane bele, które widzimy, są to tak zwani świadkowie. Górnicy dawniej pozostawiali pojedyncze bele, żeby sprawdzić nacisk górotworu. Jak bele się łamało, to znaczy, że górotwór się zaciskał. Oni wtedy dobrze zabezpieczali to miejsce i aktualnie zmieniali miejsce swojej pracy. Gdzie uciekasz? Legenda o Chińczyk zawsze. O, to bardzo dobrze, ale mówię, właśnie przeżyliśmy wybuch metanu. Nie wiem, czy nie słychać czasem na tym filmie głosu tej pani w mojej słuchawce, ale pani twierdzi, że te belki były jeszcze wczoraj całe. Teraz zrób, jak przyszedł ten przewodnik tamten. Szybki Bill.
Szybciej mówię, no. Barbara na prawo, Twardowski na lewo. To szare. Nie, takie białe wzięłam. Szare musisz. Nie. Tu jest szara sól. Dobra, chodź. Do jakiegoś kija zareglujemy, nie wejdą tam. Eryk się ze mnie śmieje cały czas, bo kiedyś mnie zamknięto w kopalni. W kopalni uranu. Nie, Marek? W którym roku ostatni koń? 2021. Baśka się nazywa. To bardzo długo tutaj te konie były. I co ciekawe, wręcz węgla u nas konie wcale nie ślepły, bo nie może być substancji ślepkowej. Minę pokaż. Tutaj jest, prawda? Zgadza się? No właśnie, żeby się tam nie wychyla. A zwłaszcza dzieci. Jakby padło, to znowu by sobie sięgał. O, tak wygląda sztygarówka. Tam szef cały siedzi i rozdziela robotę. Te figury się już rozpuściły, nie? Słyszę tą panią, kaplica ufundowana, znaczy w dziękczynieniu za ocalenie przed słodką wodą, bo ta słodka woda tu niszczy wszystko, nie? A to też są kafle zrobione z soli. Super. Jakaś akcja. Pan z wózkiem tu przyjechał, inwalidzkim. Co niedzielę o 7:30, jak się stawicie tutaj pod szybem, to zjedziecie tutaj na mszę świętą. Dlatego tak wcześnie będzie. Śluby też się tu odbywają, ale podobno trzeba słono za to zapłacić. No domyślam. Słone. Piękny, nie? Lizawki? Dla koni. Ciekawostka. Chodnik świętego Jana Pawła II, naszego papieża. Jako papież nigdy nie był tu w kopalni. Jako Karol Wojtyła był.
9 metrów głębokości tu jest, panie kolego. Nie wiem. Ale byś pływał, leżał na powierzchni, takie zasolenie jest. To też wiem. I słuchaj, i właśnie tak, No. rozejrzyj się teraz, tam spójrz. No. Spójrz tam. No. Tak, z wujem Markiem zostałem w tej kopalni uranu, dawaj tu. No i teraz tak. Ta pani mówi, że to jest smok. Tamten pan, co nas goni, mówi, że to jest dinozaur. Tak nie dograli się tutaj prowadzący tą eskapadę podziemną. Najdłuższa przerwa na pamiątki. Nie pobawi trochę tym Czekolada, lawenda i sól. Ciekawe zestawienie. Imbir i sól. Ceny tych pamiątek są bardziej przystępne niż tutaj wyszynku, na policji chipsów. No bo powiedzmy na taką pamiątkę sobie kupisz za 24 zł, tam masz Pepsi za ile? Taka mała. Mama ma tyle. Także współczuję wszystkim tym, co tu mają małe dzieci, co krzyczą kup mi, kup mi, kup mi. Tak jak Gary krzyczał niedawno. Zabierzemy jakieś magnes? Za 27 zł? A i mi wyliżecie go i nic z niego nie będzie. Był taki górnik gdzieś. Kręć jeszcze. Kręć jeszcze. O tu. Nie, to nie. O, patrzcie. Goethe. Bo na przełomie wieków dużo celebrytów, że tak powiem, było tu. Jeden z takich najbardziej znanych był Mikołaj Kopernik. To będzie ostatni poziom, najgłębiej. Pa, namieniłem. Ty jesteś wysoki. O i sól tu wszędzie, patrz. Ściany, Tego nie zadaję. stemple. Kolejny celebryta, co tu był. To wiedzą na pewno, bo się wpisał do księgi. A to współczesna rzeźba Kto się stanęło, że nam zabrali koronę z tych 1000... na stulecie niepodległości. A pani przewodnik mówiła, że zrobili piękną koronę na 1000 lat państwa polskiego i to zabrali ją do Japonii. Do Tokio. Jest Tak. Muzeum Tokio. No właśnie, i tam można ją oglądać, a my możemy sobie na zdjęciach ją popatrzeć. To dziwne dla mnie to jest. Dziwne, żeby zrobić coś takiego na 1000 lat Polski. Od koronacji pierwszego króla, pamiątkę, piękna korona. I pojechała do Japonii i tam to oglądają. To tylko u nas, w tym kraju może tak być. Ty dorabiasz tu? Nie wiedziałam. Ja pierwszy raz widzę sól kamienną niebieską. Skłodawy. Być tu? No. Tutaj dopiero tak bardziej widać te przerosty, nie? Takie... Prawie 14 milionów. Dokładnie, jest szansa tam dojrzeć. No już pan ten uprzejmy. Uprzejmy? Tu masz. No nie dotykamy. To dotykamy, to nie jest Wiem, żartuję. I słuchajcie, obeszliśmy tą trasę z przewodnikiem indywidualną. I się okazuje, że to jest tylko 1,5% całości. 1,5% całości, a byliśmy tu ile? Godzinę, dwie.
16:30, a weszliśmy o 14:30 teoretycznie. Podziemna restauracja, można zjeść. A tu jest co? Bankietowa sala chyba, nie? Zobaczcie, jak ładnie sufit. O, jak się fajnie iskrzy. Ojej, zobacz jak tu jest ślicznie. No ci powiem. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Fajnie. Ania, rocznicę ślubu tu trzeba zrobić. Idziemy do muzeum jeszcze. O, fajnie. Właśnie ci ludzie, którzy nie poszli, ci to wyjechali. Seks misja. No. Poważnie. Tu było kręcone? Tu było kręcone, no. Tym wagonikiem tutaj Ej, nie masz problemu, bo ja na YouTube'a nagrywam. spoko. Tym wagonikiem tutaj przywieźli, No. to właśnie tutaj tu było kręcone właśnie z tego. Poznaliśmy tu właśnie łodziaków. Mamy szczęście dzisiaj. Wczoraj żeśmy spali na Kamperplacu też. Kamper z Łodzi, dzisiaj żeśmy z nimi trochę porozmawiali. No i tu pod ziemią. 160 metrów, prawie. Nie, ile? 135, tak? 135 metrów pod ziemią. I można powiedzieć tak przekornie łódź górą. Idziemy. Skakuj. W cenie biletu jest jeszcze właśnie zwiedzanie tego Muzeum Żupnego. A większość ludzi tu pojechała już sobie na górę. Nie wejdziemy tam, bo to jest czysto rezerwat przyrody. Zarządcą bezpośrednim jest Żółkik. Żółkik, czyli prezes, ze swoim zastępcą burmistrzem osobiście tych nagrać z 1510 roku. Sami są prowadzić tą akcję przeciwpożarową, a potem było organizatorem kopalni sobie. Wszystkie poziomy na głowie kopalni w sobie jest bardzo wytrzymany. Pożarny, owszem. Tam Gdzie ta bioda to właśnie jest. Sumi się na dopiero 800. W kopalni jest drugi obraz Matejki. Zjazd Żupnika. Żupnik to taki tam w tamtych czasach prezes tej kopalni. Piękne rzeźby. A tutaj efekt dotykania eksponatów. Miasto bardzo dokładnie nawet drzewa rosną tam, gdzie w XVII wieku rosły jakieś zagrody przydomowe, zwierzęta domowe. Murami wytyczone granice XIV-wieczne. To jednak tu była seksmisja kręcona. W tych wagonikach. Siostry. Liga rządzi, Liga radzi, Liga nigdy nas nie zdradzi. Siostry. To na tyle. Teraz idziemy gdzieś w mieście.
300 metrów od parkingu. Przy okazji zwiedzimy też zabytki i trochę starówki. Zresztą musicie sami sobie zobaczyć, jak tu przyjdziecie. Przewodnik kazał iść w prawo. Patrzcie, jak ładnie. Przechodzimy tu. Szkoda, że pada, nie? Się połaziło tutaj. Pięknie, tylko żeby pogoda dopisała. Bilety wstępu żeśmy jeszcze dokupili, tak jak mówiłem, na tężnię solankową. Będziemy wdychać. To jest na zewnątrz się chodzi, nie? O, tu jeszcze są jakieś artefakty stare. O kurde! Rowóz! Ale jakiś z 52 roku. Jakaś wiertnica? Nie, co to jest? A, to jest to, co się nawija tutaj, ten cały bęben. Kurde, patrzcie, z bliska można zobaczyć bęben, co nawija te linki od win. Masz urządzenie do robienia. O, tu parking jest. Ciepło tu. Sól. Znowu stopnie? Taki plac zabaw wypasiony tam jest dla dzieciaków. Chodź człowieku, ja tam chcę. Proszę cię. Zabierz mnie tam. Rysiu, No ja to chcę. pogoda nie nastraja. Patrz, patrz, przykręć te dwa wózki tam opierdalanie będzie. No i tak się chodzi tutaj. Pierwszy raz na tężni jesteśmy. Mamy w Łodzi takie tężnie osiedlowe, ale to jest gdzie to? Może jakiś bumper? To jest co innego. Ale tu jest właśnie istotna informacja. Regulacji przepływu solanki. Tak, bo tu już majstry pewnie jakieś... Potrzymaj mi piwo. I kręcili tutaj. No widziałem go właśnie. To jest jakiś parowóz z 52 roku. A patrzcie tu. Jak to jest? Co tu jest to? Jest jeszcze inny szyb, nie? To jest jeden, tu jest drugi. My myśmy na trasie turystycznej, a jest ta trasa jeszcze taka górnicza. No to zapraszał właśnie przewodnik. I ten znajomy właśnie, co ich poznaliśmy, to on mówi, że właśnie tam pójdą, nie? I się mnie pyta też, czy pójdziemy. Patrzcie, warzelnia chodzi pełną parą. Jaki parking? Można wdychać? To jest dla pracowników, bo są jakieś tabliczki. Ot i wieliczka. O, to wszystko, co zwiedziliśmy.
No, fajnie to tam kolory zmienia. Na czasie LEDowo. I fajny plac zabaw, nie? Z dzieciaczkami, o. Mniejszymi, większymi. Noga go bolała, no. Boli go, skacze na jednej. Aj, Ania. Przecież skacze na jednej. I idziemy na parking do kampera już. To dotarliśmy na miejscówkę do spania. Przy stadionie, jakiś park, jakiś las. Tam jest dom elegancki, jakaś willa taka wypasiona. Elegancki. Nie widziałeś? Willa normalnie na pół kilometra. No i co ja chciałem rzec. Po drodze żeśmy zakupili kebaba. I będziemy teraz konsumatu. A ja dokładam te i działamy z jedzeniem. Rano pokażę, co tu jest 5. Może jakieś grzybki? Pokaż, co tam masz. Matko Boska, i ty to sam wszystko zjesz? Ja pierdzielę, ty. No my mamy zwykłego durum tam. Na pół, bo jest duży. O matko, ile jedzenia. O, fajnie. Człowiek jak ma swoje, się podjada.